Cześć! Tematem dzisiejszego filmiku będą zarobki spawaczy w Holandii. Na początek chciałbym opowiedzieć krótką historię, która jest ściśle związana z tematem i która jest na podstawie mojego osobistego doświadczenia. Był taki moment, że po rozmowie z żoną zdecydowałem, że stop, powracam do Polski, rozpoczynam pracę tutaj. Znalazłem zatrudnienie jak najbardziej, na początku było wszystko cacy, natomiast minął jakiś czas i pracodawca nie wywiązywał się ze swoich obowiązków płacowych, mówiąc to delikatnie, więc zdecydowałem się ponownie wysyłać CV. W bardzo krótkim czasie dostałem tak jakby odpowiedź na szybko. Kobieta jakaś do mnie napisała, że ma ofertę pracy jak najbardziej, 12 euro. Zaznaczę, że wtedy naprawdę było ciężko z pracą. Z tego co pamiętam, to był chyba listopad. Zgodziłem się oczywiście wyjechać za te 12 euro. Nie myślałem długo. W piątek powiedziałem, że robię ostatni dzień. W niedzielę siadłem w auto, rano wyjechałem, wieczorem już byłem na miejscu, fajna miejscowość, wszystko było elegancko, do drzwi zadzwoniłem, ktoś mi otworzył, wszedłem w domku, grzyb od podłogi do sufitu. Jeden z mieszkańców tego domu, z mojego punktu widzenia był to jakiś samozwańczy zarządca, oznajmił mi, że dobrze, że jesteś, ponieważ od jutra zaczynamy sprzątać domek. Ok, na drugi dzień z rana pojechałem do tej firmy, w której miałem pracować. W tej samej firmie również znajdowało się biuro pracy. Wygląda to na takiej zasadzie: mąż prowadzi firmę, a żona prowadzi biuro. Kobieta przedstawiła mi umowę do podpisania. Po przeczytaniu warunków płacowych byłem zaskoczony, oczywiście niemile, przy czym zaznaczam, że przed wyjazdem uzgadnialiśmy stawkę 12 euro. Tak, była ta stawka 12 euro na umowie, nawet nie 12, 11,50 z kawałkiem. Tylko że brutto i dodatkowo dochodził koszt zakwaterowania. Pomyślałem sobie od razu, nie dość, że będę pracował za maksymalnie 7 euro na godzinę, to święci się również konflikt w tym domku, tak? Więc długo nie myślałem, a że miałem taką możliwość, ponieważ w tamtym czasie i w niedalekiej odległości, jeśli chodzi o kilometry, miałem wtedy kuzynów, którzy również pracowali w Holandii. Znalazłem jakąś inną pracę, przy czym zaznaczam, że ta praca była również niewiele lepsza, ale przynajmniej miałem taki komfort, że nie musiałem się, mówiąc to wprost, z jakąś zarazą męczyć, tak? Mówiąc to, nie miałem zamiaru nikogo zniechęcić do wyjazdu do pracy, a wręcz przeciwnie, jeśli ktoś jest zdeterminowany, to namawiam. Chciałem tylko zaznaczyć, że takie sytuacje się zdarzają nie tylko z umówionymi wcześniej stawkami. Szczerze mówiąc, zorientowałem się dopiero wtedy, jakie są stawki dla spawaczy na terenie Holandii, gdy wynajęłem pokoik i rozpocząłem poszukiwanie pracy, pomijając różnego typu pośredników, którzy rekrutują pracowników na przykład z Polski. Ale zacznę troszeczkę od czegoś innego. Z mojego punktu widzenia najwięcej pracy dla spawaczy na terenie Holandii jest dla tych z Was, którzy spawają tak zwanym drutem proszkowym lub metodą 136, a z tego względu, że branża stoczniowa na terenie Holandii działa dosyć prężnie i jeśli się nie mylę, to rocznie jest wodowanych około 200 jednostek morskich. Dodatkowo dochodzi branża offshore'owa. Możecie sobie wyobrazić na przykład jakiet, który waży 11 000 ton
i jest wykonany głównie z rur, które są dosyć grube i przeważnie są spawane metodą 136. Dużo pracy jest dla tych z Was, którzy spawają metodą TIG, natomiast jeśli chodzi o elektrodę otuloną, to przynajmniej w ostatnim okresie wydaje mi się, że jest troszeczkę mniej. A skąd to wiem? Mam tak jakby stały kontakt z kilkoma biurami pracy, które mi przysyłają aktualne oferty pracy i czasami je analizuję. A jeśli chodzi o stawki, otóż pierwsze moje zatrudnienie, pomijając pośredników na przykład z Polski, było dla biura holenderskiego, ale na pewno właściciel jest pochodzenia tureckiego, który mi płacił 17,5 euro brutto za godzinę. Na chwilę obecną jestem w stanie, mówiąc to w ten sposób, wydusić 19 euro, chociaż pracuję na troszeczkę innym systemie zatrudnienia, ale o tym powiem później. Pewnie nieraz, jeśli oglądaliście ogłoszenia o pracę, rzuciły się Wam w oczy takie oferty, na przykład 15 euro netto plus zakwaterowanie. Otóż przy stawce na przykład 19 euro brutto, jeśli weźmiemy pod uwagę podatki, które się płaci w Holandii, które są dosyć wysokie, nijak nie wyda nam stawka 15 euro, a jeszcze gdy doliczymy zakwaterowanie, skąd to się bierze? Pracodawcy mają różnego typu możliwości kombinowania stawkami, na przykład płacąc minimalne brutto, robią jakieś netto, dodatkowo wrzucają w stawkę pieniądze wakacyjne i urlopowe. Mają również możliwość kombinacji naliczania różnego typu kilometrówek z miejsca zamieszkania w Polsce. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie 1000 km od miejsca zamieszkania, a biuro, dla którego pracujecie, co tydzień odlicza koszt Waszego dojazdu, czyli na takiej zasadzie, że w weekend jeździcie do domu, przy czym zaznaczam, że 15 euro to nie jest jakaś zła stawka, jeśli chodzi o tych z Was, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy sezonowo, chociaż z tego co się orientuję, można, mówiąc w ten sposób, wyrwać 17, a nawet 19. Niektóre firmy proponują jakieś formy zatrudnienia zewnętrzne, przy czym dorzucają jeszcze jakiś grosik, mówiąc w ten sposób, ale proponuję uważać na tego typu formy zatrudnienia, ponieważ każda zewnętrzna forma zatrudnienia również jest opodatkowana w Holandii i proponuję być tutaj ostrożnym, ponieważ za jakiś czas może się okazać, że musicie coś dołożyć z własnej kieszeni, przy czym zaznaczam, że holenderski urząd skarbowy nie odpuści, a z drugiej strony ten system jest tak skonstruowany, że pracodawca, jeśli go tak można nazwać, może przenieść zobowiązania jakieś na pracownika, niestety. A jeśli chodzi o legalne zarobki bez jakiegoś kombinowania, czyli pełną stawkę brutto, to załóżmy, że zarabiamy 19 euro brutto. Przy 40 godzinach po odliczeniu na przykład podatków powinno Wam zostać około 540 euro netto, przy czym jeszcze odkłada się Wam rezerwa wakacyjna i urlopowa. W chwili obecnej spróbowałem troszeczkę innej formy zatrudnienia, czyli
Tutaj się to nazywa tak zwany ZZP, a mówiąc to w języku polskim samozatrudnienie, czy coś na takiej zasadzie. Spawam metodą TIG i za pracę otrzymuję 33 euro. Czy to jest wysoka stawka, jeśli chodzi o samozatrudnienie na terenie Holandii? Raczej nie. Z tego co się orientuję, można dostać troszeczkę więcej. Jako spawacz metodą TIG powinienem dostawać przynajmniej ze 37 euro, ale na chwilę obecną nie posiadam certyfikatów na metodę TIG, a tam gdzie pracuję nie są one bezwzględnie wymagane. W przyszłości, jeśli się zdecyduję przy tej metodzie pozostać, to prawdopodobnie podniosę sobie stawkę troszeczkę do góry. A czy jest możliwość na polskim samozatrudnieniu pracować na terenie Holandii? Oczywiście, że tak. Ostatnio nawet się orientowałem w tym temacie i powiem Wam szczerze, że całkiem nieźle to wychodzi, ponieważ stawki, jakie można otrzymać tutaj na polskim samozatrudnieniu, to 28 euro. Przy polskim opodatkowaniu zostaje całkiem niezła kwota. Przy holenderskim wygląda to troszeczkę marniej. Z mojego punktu widzenia najwięcej pracy dla spawacza przy najwyższych stawkach jest w okolicach Rotterdamu, czyli w prowincji Zout. Oczywiście ten temat w przyszłości również będę kontynuował, na co już dziś serdecznie Was zapraszam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!